Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia i będziemy dzisiaj robiły sobie makijaż Cold Girl Makeup, coś takiego. Powiem Wam szczerze, że ja generalnie wiedziałam, że taki trend istnieje gdzieś tam w internecie. Ja się tak bardzo lubię malować, natomiast takiego makijażu chyba na moim kanale jeszcze nie było, a wydaje mi się, że na ten makijaż to już naprawdę jest ostatni dzwonek, bo w końcu wiosna do nas przypływa z lewej i z prawej. Mam nadzieję, że u Was w Polsce, jeżeli jesteście w Polsce, to również u nas już w tym momencie to mamy taki trochę kwiecień i plecień, mimo że dopiero luty, bo jednego dnia mamy śnieg, drugiego mamy wiosnę, taką typową wiosnę. Także pożegnajmy należycie tą zimę. Mam nadzieję, że już skończy się na dobre, wejdziemy w te cieplejsze dni tym oto zimowym makijażem. Jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, jak stworzyłam ten makijaż, krok po kroku zapraszam do oglądania. No więc zaczynamy dzisiaj od podkładu, raczej BB krem, a raczej od nawilżenia. Biorąc pod uwagę to, że jest to ostatni zimowy makijaż, mam nadzieję, na moim kanale w tym roku, więc postarajmy się, zróbmy jak należy i na początek wlatuje po prostu pielęgnacja, dosyć nawilżająca. Ja przez tą zimę jakoś bardzo nie ucierpiałam, jeżeli chodzi o moją cerę, natomiast pod koniec zimy mi się straszne wypieki narobiły, więc mam nadzieję, że ten BB krem mi to wszystko zakryje, a jeżeli nie, no to już korektor chyba wleci w obroty. Ja dzisiaj będę używała sobie tego BB kremu od Maybelline. Ostatnio dałam mu drugą szansę, a wręcz nawet wymieszałam go z jeszcze innym BB kremem, bo uznałam, nie wiem dlaczego, że moje podkłady ostatnio są na mnie po prostu za jasne. Wyglądam trochę za jasno w nich, mimo że się nic nie opalałam ani nic, więc nie wiem jaka jest to zależność, może mi się odkleiła jakaś kolejna klepka w głowie. Natomiast tak, lecimy sobie z podkładem. Ja już sobie nałożyłam krem pod oczy i nałożyłam sobie również krem na twarz, na całą twarz nawilżający, ale dosyć lekki, żeby oczywiście nic się makijażowi nie stało. W ogóle polecajka mocna, nie wiem, używam tego od może 2 tygodni, tego kremu pod oczy, tak? Wyostrzy się, mam nadzieję. Halo, mamy ostrość. I powiem Wam szczerze, że no trochę mi te cienie zniknęły pod oczami. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy tego, że zaczęłam się wysypiać. Ale generalnie bardzo fajne jest uczucie pod oczami i czuję, że ta skóra nie jest taka sucha mega. Nie jest to nic sponsorowane jak nic na tym kanale do tej pory, także bez obaw polecajka po prostu, bo mi się to sprawdziło, a to jest chyba pierwszy raz, kiedy jakiś krem faktycznie, po jakimś kremie widzę różnicę i to jest w ogóle mega, więc mam nadzieję, że coraz więcej takich perełek będę znajdowała w swoim życiu. Dobra, lecę sobie z tym BB kremem, bo tak to ja nigdy chyba tego makijażu ani nie zacznę, ani nie skończę. Na początek sobie go rozprowadzam po ręce, żeby go troszeczkę ogrzać. Jezu, te pazurki też trzeba będzie troszeczkę, że tak powiem, skrócić, bo ostatnio zauważyłam, że jak zaczęłam się malować tak cieniami, no wiecie, tam dopchać cień do kącika powieki, to zaczęłam sobie już wbijać te paznokcie. Już chyba to już jest ten czas, że trzeba je jednak delikatnie skrócić, no ale zobaczymy. No, znając mnie i tak zaraz powiem, że nie skracamy i tak będą rosły sobie. Dobra, na razie rozprowadzam sobie po całej buzi. Ja też nie chcę mieć uber krycia, umówmy się, nie chcę mieć dużo krycia, zwłaszcza, że ja potem będę jeszcze nakładała bardzo dużo różu, spoiler, bardzo, bardzo dużo różu. Zakochałam się w różu i powiem Wam, że przez całą zimę, no nie odpuszczałam tego różu, jak tylko się malowałam, chociaż przez większość czasu się po prostu nie malowałam, muszę się Wam to przyznać. I w ogóle ostatni miesiąc ja się prawie w ogóle nie malowałam. Umalowałam się tylko raz, taki mocniejszy makijaż na walentynki, natomiast to też jeszcze nie było dokładnie to, co ja bym chciała. A w ogóle dlaczego mnie tak długo nie było na kanale, bo hej, chyba z miesiąc nic nie dodawałam i jest mi z tego powodu bardzo przykro, przepraszam Was wszystkich. Nie wiem, czy ktoś czekał na filmy moje, natomiast, o Jezu, on w ogóle mi krycia nie daje. Wiecie co, chyba sobie jednak go zmieszam z tym innym kremem. Wtedy robił bardzo fajny efekt, więc mam nadzieję, że
tym razem również. Dlaczego? No dopadła mnie choróbsko i słyszałam, że w Polsce też dużo było zachorowań. Nie wiem jak w tym momencie. Mam nadzieję, że już wszyscy mają się lepiej, bo mnie odłączyło na jakieś 3-4 tygodnie z życia. Poszło mi na krtań później. Już w ogóle nawet nie byłam w stanie słowa wypowiedzieć. Przez tydzień dosłownie się słowem nie odezwałam. Mój narzeczony był bardzo szczęśliwy przez pierwszy dzień, potem stwierdził, że jednak chyba czegoś mi brakuje, powinnam się chyba cieszyć. No więc generalnie mam nadzieję, że jeżeli już Was faktycznie dopadło takie choróbsko, to że jest z Wami lepiej i że nie musicie tego już przechodzić. Dołączę sobie do tego ten krem BB z Kiko Milano w numerku 103. Jak się ładnie nazywa. Tak to wygląda tutaj. Jezu, ten jest na przykład bardzo ciemny, ale mam nadzieję, że jak będzie taki ciemny, to mi trochę zakryje to wszystko. I powiem Wam szczerze, że ten makijaż mam w planach, żeby on był tak szybki, że zaraz koniec. Bo ja się ostatnio upodobałam w bardzo szybkich makijażach i powiem Wam szczerze, fajnie. Bo ja zawsze kombinowałam z tymi makijażami, denerwowałam się, jak mi coś nie szło, albo było za długo. I wiecie, takie typowe makijaże na co dzień, ja nie mówię o jakichś takich większych wyjściach czy coś, jak, nie wiem, właśnie walentynki albo, nie wiem, jakieś święta, gdzie robimy zazwyczaj ten makijaż bardziej taki fancy, tylko właśnie takie codziennie i to mnie chyba najbardziej zawsze przytłaczało, jak ja sobie dawałam tak za dużo kroków na ten dzienny makijaż, bo tak sobie myślę, a dobra, to damy, to tamto damy i potem z dziennego makijażu wychodził full glam albo po prostu zajmował mnie on godzinę. I wydaje mi się, że nikt przy zdrowych zmysłach i przy normalnym grafiku po prostu nie ma na to czasu. Ja się tutaj rozgadałam przez całe swoje życie, więcej nie opowiedziałam, a tu dopiero podkład w ogóle wleciał, ale z racji tego, że on tak ciemno wyszedł, ja wcześniej nakładałam najpierw ten ciemniejszy, potem ten jaśniejszy, więc miało to, że tak powiem, większy sens, natomiast uważam, że i tak nie jest, czekajcie, wezmę sobie tak do światła, no nie jestem aż taka ciemna, powiem Wam szczerze, że kamera i tak zje cały kolor, więc wydaje mi się, że Wy i tak tego nie widzicie. Dalej lecimy z korektorem i ja sobie nałożę też z Maybelline Fit Me i on ma numerek, poczekajcie, ja go dawno nie używałam, 10. On wygląda w ten sposób i podejrzewam, że każda z Was go zna, bo jest bardzo fajny. Ja sobie muszę kupić kolejną sztukę i powiem Wam szczerze, o dziwo, chyba kupię w tym samym kolorze. Pamiętacie, może nie pamiętacie, albo może pamiętacie, jeżeli jesteście tutaj dłużej, że ja strasznie narzekałam, że ten korektor jest dla mnie za ciemny, że może do jakichś takich innych zadań specjalnych go będę wykorzystywać, że nie wiem, pod cienie albo coś. Ale powiem Wam szczerze, że mi się odmieniło. Nie wiem, co mi się odstrzeliło, ale uważam, że te korektory, których wcześniej używałam, były po prostu za jasne. A ten, mimo że wygląda na początku na ciemny, to on potem, nie wiem, jakoś się tak wklepuje w tą twarz i prawie tej ciemności nie widać, więc polubiłam się z tym kolorem, no i biorąc pod uwagę też to, nie oszukujmy się, że idzie lato, no to się pewnie opalę trochę, to już chyba jaśniejszego koloru nie ma co kupować. Dobra, ja sobie jeszcze nałożę troszeczkę tego korektora tutaj, bo mnie ostatnio dosyć wysypało. Kto wie, ten wie, w pewnych momentach miesiąca po prostu, nie wiem, moja skóra zrobiła duj, ale ja ją przetyrałam ostatnio też nowymi kosmetykami takimi pielęgnacyjnymi, więc ja się nie dziwię, że ja ją przetyrałam, bo po prostu testowałam sobie wszystko. Jak leci? Siedziałam w domu, mogłam. Kto mi zabroni? Jakaś policja pielęgnacyjna mogłaby w sumie przyjść i mi powiedzieć, co ja powinnam ze swoją twarzą zrobić. Dobra, i teraz lecimy sobie już z konturowaniem. Ja obiecałam, że będzie szybki makijaż i będzie szybki makijaż. Naprawdę, czasny proces. Będę sobie używała tej paletki do konturowania ze Sleeka i oczywiście standardowo, jak zawsze, całą listę kosmetyków znajdziecie na dole w opisie. Postaram się, żeby była naprawdę rzetelna i żebyście wszystko tam na dole znaleźli. Ale tak, jeżeli chodzi o konturowanie, to wygląda to dokładnie tak samo jak zawsze ostatnio, tylko zaczęłam sobie więcej w łapkę tak odklepywać i mam nadzieję, że się zaraz nie uwalę tym w koszulę. Ja mam w ogóle do Was pytanie, bo zastanawiam się ostatnimi czasy, czy nie zainwestować sobie w ten krem BB, czy to jest krem CC? Po polsku Wam powiem, w krem CC, w krem CC, o.
Tak Wam powiem, po polsku. I z Erboriana, tak, z Erboriana, tego zielonego. To jest ważna informacja, bo ja przeglądałam już Notino, bo zazwyczaj właśnie na Notino większość kosmetyków zamawiam, bo są po prostu lepiej dostępne dla mnie. I tam było parę opcji, natomiast właśnie widziałam, że jest dostępny ten zielony i tu jest pytanie do Was, czy Wy go macie, czy Wy z niego korzystacie i czy on Wam się sprawdza i czy on faktycznie ma dosyć fajne krycie, bo zastanawiam się właśnie, czy sobie go nie wypróbować. Tylko wiadomo, no kurczę, jeżeli ja mam kolejny krem BB kupić, który potem będę zużywała, a potrzeba zużyć, żeby się nie zepsuł, nie przeterminował, no to jest bez sensu, nie? A wiadomo, że o Jezu, w większości to jak oglądam te wszystkie rekomendacje, to one są tak pół na pół. Część mówi, że jest fajna, część mówi, że nie jest fajna. To mnie bardzo zastanawia, więc jeżeli znajdzie się jakaś super duszyczka, która mnie tutaj ogląda i akurat korzysta albo korzystała właśnie z tego kremu CC, to byłabym mega wdzięczna za jakieś info na dole w komentarzu, czy jest to produkt faktycznie warty uwagi. Jeżeli tak, to totalnie zamawiam zaraz i sprawdzamy to. Chyba że po prostu mi się już... Ja jestem strasznie w gorącej wodzie kąpana i czasami ja nie jestem w stanie wytrzymać i ja po prostu to zamówię, żeby to zobaczyć i nawet nie poczekam na jakieś opinie od ludzi, ale mam nadzieję, że tym razem jednak wytrzymam i nie kupię kota w worku po raz kolejny. Dobra, nakładam sobie trochę bronzera, nie nakładam go bardzo dużo, bo większość w zasadzie to, co nabierałam na pędzel, odklepywałam sobie w rękę, teraz sobie tylko doklepię to moją gąbeczką, którą używałam do podkładu. Strasznie ciemno mi to wyszło, ale zaufajcie mi, generalnie tą ciemnością się nie musimy martwić, bo tutaj wchodzi cały na srebrno mój wytyrany już puder z Kiko Milano w odcieniu 01 i nawet jak mam za ciemno na twarzy, to spokojnie on mi to wszystko rozjaśni, bo jest w pięknym, jasnym kolorze i on mi zawsze wszystko rozjaśnia, więc tym się nie martwię. Także nakładamy sobie teraz puder i ja sobie nakładam ten puder tak nie do końca pod oko, tu. Ostatnio zobaczyłam właśnie tip w internecie, uczmy się razem, że właśnie jak dziewczyny nie nakładają tak centralnie tutaj w kąciku, to nie robi się aż tak sucha skóra, więc teraz to ja już nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja zaczęłam nakładać w końcu krem pod oczy, czy to jest kwestia tego, że inaczej nakładam puder. No ale tak czy inaczej, cieszmy się z tego, co mamy, nieważne jakim sposobem. Dobra, tego pudru nakładam dosyć sporo, żeby trochę rozjaśnić ten mój nieszczęśliwy wypadek. Natomiast uczę się, nie nakładam już tak na co dzień bardzo dużo. Możecie być ze mnie dumni. I wchodzi punkt programu. Kojarzycie tą paletę? Bo ja bardzo dobrze ją kojarzę. To jest paleta, z której używam tylko i wyłącznie różu i ten róż mi się tak bardzo podoba, że używam tylko jego. Biorę ogromny pędzel, strzepuję trochę, ale nie za dużo, bo ma być dużo różu. Generalnie sam makijaż polega na tym, że po prostu wyglądamy na zmarznięte. Ja taki generalnie makijaż wykonywałam przez prawie całą zimę. Jeżeli się już malowałam i już widzę właśnie, że nie dojechałam sobie tutaj czy podkładem, czy pudrem i już mam po prostu czerwony kinol. Tak czy inaczej, tam też miał iść róż. Nic straconego. To się wszystko idzie wykarować różem. Więc tak, nakładam dużo różu i ja przez zimę bardzo często się tak malowałam, bo mi się tak po prostu bardzo podobało. Ja wciąż przesadzam z różem i pewnie nigdy nie przestanę przesadzać z różem. Albo za jakieś 5000 lat stwierdzę, że Jezu, jak ja się mogłam tak malować, co ja zrobiłam, nie? Wracamy, podokładałam sobie na twarzyczce różu ile chciałam i powiem Wam tak, może Was nie zaskoczę, ale znowu bierzemy sobie ten sam róż, biorę sobie po prostu bardzo bohaty pędzelek i nakładam sobie go na powiekę. Na powiekę nakładamy róż, żeby było wszystko spójnie, ładnie, pięknie i cudownie, a poza tym zależy nam przede wszystkim na tym, żeby jednak siłą rzeczy używać jak najmniej kosmetyków, żeby makijaż był jak najszybszy. Także nakładam sobie tego różu i nałożymy sobie... czy mi się wydaje, czy ten róż ma inny kolor na powiece? Czy mi się wydaje? Czysty pacel miałam, naprawdę. Przysięgam. Dobra, może mi się wydaje, że to kwestia światła. Czy mi się wydaje, czy on ma inny kolor? Nie ma co płakać nad rozsypanym różem, prawda? Dołożę go więcej, to może kwestia po prostu ilości tego różu. O, no i pięknie, elegancko, cudownie. I teraz przechodzę do rozświetlacza i będę używała tego rozświetlacza. On jest bardzo ładny i robi bardzo fajną taflę.
Będę go używała i na policzki, i na nos, i na powiekę, więc wszystko będzie po raz kolejny mega spójne, wszystko razem. Czekajcie, tak żebyście Wy widzieli, ja widziałam. Wezmę sobie po prostu moją super różową cute paletę. Dobra. I nakładam sobie róż. Jezu, ale fajnie jest do Was pogadać. Tęskniłam za tym, naprawdę. W ogóle tęskniłam za samą zdolnością mówienia. Będziemy się świecić jak bombka na... Jezu, chciałam powiedzieć bombka na Wszystkich Świętych. Będziemy się świecić jak bombki na Boże Narodzenie. Jeżeli wciąż żyjemy choineczką, ja już niestety musiałam swoją schować, bo już trochę przesada z mojej strony. Jeżeli mam przez pół roku choinkę, to już jest coś nie halo ze mną. Natomiast... Przed świętami jak najbardziej, długi okres, mogę sobie ją mieć w domu. Jezu, tutaj będzie tyle dygresji, że głowa mała, bardzo ciekawy odcinek. Wydaje mi się, że ja to chyba bardziej powinnam podcasty robić, aniżeli malować się z Wami, bo jak mi się coś odklei i zacznę po prostu gadać, do końca nie widać. Ja się nie dziwię, że ten mój chłop się przez ten pierwszy dzień bardzo cieszył, że nie gadam. Potem przestał się cieszyć, bo się zaczął martwić, że coś jest nie tak, ale potem jak odzyskałam głos i przez te wszystkie dni nakumulowało mi się zdań pod tytułem, albo sobie tak pomyślałam i miałam 1000 pomysłów na wszystko, to już zatęsknił za ciszą generalnie. Ale wydaje mi się, że większość z nas kobietki tak mamy, że lubimy mieć fajne pomysły, które najlepiej, żeby ktoś za nas zrealizował, prawda? Prawda. No, ale cóż, no ja świetnie, już sobie zaprojektowałam na nowo ogród przez ten czas, skoro nie mogłam mówić, to co miałam robić? Wzięłam sobie taki mały pędzelek i jeszcze sobie dokładam tego rozświetlacza więcej, abym się mało świeciła, to się będę świecić jeszcze bardziej, bo kto mi zabroni. I co? I powoli kończymy ten interes, bo jedyne co już teraz zrobię, to wezmę sobie czystą szczoteczkę, bez niczego i sobie wyczeszę brwi. Akurat fajnie, bo ostatnio sobie wyregulowałam brwi, niedużo muszę z nimi robić. Już zaczęło odrastać, ale nikt tego nie widział, nikt tego nie słyszał. No i ostatnią rzeczą, jaką zrobię, wytuszuję sobie rzęsy i do tego użyję sobie, Jezu kochany, czy ja wszystko mam prawie z Maybelline dzisiaj? Nie. 3 rzeczy z Maybelline i puszek. Puszek się liczy? Jezu, kochany. Nie, naprawdę to nie jest sponsorowane. Dobra, więc ja sobie użyję tego tuszu do rzęs, bo mam ochotę dzisiaj na czarny tusz do rzęs i wygląda on świetnie. Więc tak to zrobimy, tylko poczekajcie, potrzebuję lusterka i zbliżamy się ku końcowi. Ostatnio w ogóle też miałam jakąś fazę, nie wiem co mi się stało. Mam w ogóle fazę w makijażu. Albo mam fazę na to, że się mega dużo maluję, albo mam fazę na to, że się w ogóle nie maluję, albo mam fazę na to, że nie wiem, robię ciemną linię rzęs, taką wiecie, na linii wodnej rzęs na górze i ja to wtedy cisnę codziennie. To nie jest tak, to nie ma wyjątków. Ja po prostu cisnę to codziennie i mnie to nie obchodzi, żadne konsekwencje. To ja teraz mam właśnie fazę na ten tusz. I ja sobie go będę używała, póki mi się nie znudzi i nie wrócę do swojego ulubionego panoramy. I wtedy wróci wszechświat do normy. Natomiast na ten moment pewnie przez jakiś tydzień będę go używała, będę się bardzo cieszyła z tego faktu, że mi się tak ładnie podoba i że to tak wszystko ładnie wygląda, ale potem stwierdzę jednak, że czarny to nie dla mnie. I generalnie powiem Wam szczerze, że ja się jakoś specjalnie nie cykam tego, że ja sobie ufaflunię po prostu połowę powieki, bo ja i tak to zaraz zmyję. Ja tu prawie cieni nie mam, ja tu mam róż i mam tutaj rozświetlacz. Co może później tak? Co się może zepsuć? Także to jest dosłownie chwila, moment, żeby to poprawić. Jednakże chciałabym powiedzieć, że jest mi łatwiej ufaflunić się czarnym tuszem, mimo że ta szczoteczka wcale nie jest jakaś wymagająca, niż moim brązowym. I nie wiem od czego to jest, bo ta z panoramy szczoteczka jest większa. Wciąż nie wiem, się nie dowiedziałam i pewnie nigdy się nie dowiem. I to będzie typu jak, nie wiem, z jakiegoś filmu zagadkowego, gdzie na końcu i tak zostają same pytania, zero odpowiedzi. Dobra, ufafluniłam się jak nie wiem co, ale mi się podoba. I zaraz to wyczyszczę i potem śladu nie będzie. I powiem Wam teraz tak, jeżeli chodzi o usta, to totalnie droga wolna, bo ja zazwyczaj nakładam w tym momencie po prostu jakiś balsam nawilżający. I mogłabym to zrobić
Ale nie wiem, czy to nie jest przesada, ale ostatnio znalazłam ten lip oil z Actiona, z tego kalendarza adwentowego. I jest taki cukierkowo-różowy i nie wiem, czy to już będzie przesada. Czy to będzie przesada? Ja go nałożę. Co mi szkodzi? Co się może stać? Co najwyżej będę cała różowa. Wydaje mi się, że więcej nie robi niż pachnie, ale byle nie za dużo. To jest zawsze nawalę i potem po prostu wszystko mi leje się dookoła. Mamy to! No i w ten oto sposób prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was tym gadaniem, bo no naprawdę stęskniłam się za samym po prostu gadaniem do kamery. Jestem mega podekscytowana, że w końcu po tak długiej przerwie wracam do Was i mam nadzieję, że chociaż o ciupinka ktoś za mną tęsknił, bo ja za Wami bardzo. Generalnie, no to jak ja to nagrywam, to już jest prawie 100 obserwujących, więc dla mnie to jest ogromny kamień milowy, za co bardzo chciałabym Wam wszystkim podziękować, tym osobom, które ze mną tutaj są, bo kiedy zakładałam ten kanał z moją siostrą, my się totalnie nie spodziewałyśmy, że w tak dosyć krótkim okresie czasu aż tyle Was tutaj przybędzie. Jesteśmy bardzo za to wdzięczne i bardzo chciałybyśmy Wam za to podziękować. Standardowo zapraszam Was oczywiście do mojego Instagrama i TikToka, które będą tutaj koło mnie latać. Standardowo oczywiście Was tym zanudzam. No i jeżeli spodobał Wam się ten film, to zapraszam do lajkowania i subskrybowania tego kanału po więcej podobnych treści, żebyście nic nie przegapili. Do kolejnego. Pa, pa! Pa, pa! Oczywiście tego nie wklejamy. Ania, jesteś tam? Wykreśl to.